Cześć, witam Was w podcaście o najgorętszym temacie ostatnich miesięcy, czyli sztucznej inteligencji. W tej serii rozmawiam ze startupami, które właśnie na algorytmach sztucznej inteligencji opierają swój produkt. I dzisiaj rozmawiam z Przemysławem Siemaszko z GD Predict. Cześć Przemku. Cześć, bardzo miło być w podcaście. Cieszę się, że znalazłeś chwileczkę też, by porozmawiać. Słyszałam, że macie dość zajęty okres, o czym to porozmawiamy. Jednak na początek, jakbyś mi mógł opowiedzieć, czym się zajmuje Wasz startup? GD Predict zajmuje się danymi we sporcie i sztuczną inteligencją budowaną na tych danych. Stworzyliśmy rozwiązania, które z rozgrywek e-sportowych, czy generalnie z gier jest w stanie wyciągać setki metryk opisujących przede wszystkim zachowania gracza, poziom jego umiejętności i decyzje, które podejmuje. To już stawia nas w dosyć unikatowej pozycji, no bo jesteśmy w stanie obsługiwać bardzo wiele różnych potrzeb wynikających jakby z potrzeby wiedzy na temat gier, na temat e-sportu, na temat rozgrywek i używamy tych danych przede wszystkim do rozwoju amatorskich graczy, robiąc tak zwanego AI coacha, czyli narzędzie, które analizuje grę indywidualnych zawodników, mówi im, gdzie popełniają błędy, co robią dobrze, co robią źle, jak powinni się rozwijać i w automatyczny sposób dostarcza im plany treningowe, dostarcza im porady, informacje odnośnie rozwoju w grze. Ale na tym się nie zatrzymujemy, współpracujemy też z organizatorami turniejów, współpracujemy z federacjami sportowymi, a także po prostu z twórcami gier. Więc zastosowań dla danych i sztucznej inteligencji w gamingu jest bardzo dużo, a my staramy się pomagać komu możemy, wykorzystując nasze kompetencje. Powiedziałeś, że zbieracie dane, czyli tak naprawdę jesteście w stanie zagregować informacje na temat tego, jak dany użytkownik się zachowuje w czasie gry, po to, żeby tworzyć plany treningowe, tak, dla innych osób, które chcą się rozwijać. To moje pytanie jest, gdzie wchodzi w tym momencie sztuczna inteligencja i jak ona działa, jak ona pomaga w tym zagadnieniu? Sztuczna inteligencja tak naprawdę od momentu, kiedy gracz zagrał mecz, my wyciągamy jego statystyki. To można to porównywać do tradycyjnych sportów, do piłki nożnej. Mamy informację, że jakiś zawodnik biegał po boisku, pokonał jakiś dystans, możemy to rozbić nawet na jakieś tam bardziej szczegółowe informacje o tym, że podawał, czy strzelał. I tak samo w grach e-sportowych, czyli nie wiem, w CS-ie, w Fortnite, w Rocket League'u, że robił mnóstwo rzeczy. I sztuczna inteligencja wchodzi już na etapie oceny, czy zrobienie czegoś było dobre, czy nie. Mając dane paruset tysięcy graczy, nawet już paru milionów, z milionów meczy rozegranych, jesteśmy w stanie jakby dostarczyć te dane do modeli. Modele analizują, jakie zachowania, jakie zestawy zachowań, jakie zagrania czy taktyki sprawiają, że ktoś ma większe szanse na wygraną, albo nawet osiągnięcie jakiegoś mniejszego celu, nie tylko wygranej, ale zdobycie punktu, zdobycie killa. I dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić, któreś zachowanie było dobrą decyzją, błędną czy najczęściej neutralną. W ten sposób na przykład oceniamy, czy ktoś popełnił jakieś błędy, które powinniśmy adresować w treningu. Poza tym, współpracując na przykład z profesjonalnymi drużynami sportowymi, używamy modeli, które przewidują wyniki meczy i analizujemy, jakie prawdopodobieństwo drużyna ma przed nadchodzącym meczem i jakie zmiany w taktyce albo jakie zmiany w treningu powinny nastąpić, żeby to prawdopodobieństwo zwiększyć. Tych zastosowań jest jeszcze wiele innych, no ale te najważniejsze to jest przede wszystkim rozumienie, co wpływa na wygraną, a potem automatyczne przydzielanie treningów odpowiadających temu, które z jednej strony będą maksymalizować szanse na wygraną czy na rozwój gracza, a z drugiej strony będą też ciekawe i będą odpowiadać stylowi gry i zainteresowaniom takiego zawodnika. Wyobrażam sobie, że opracowanie, które jest przygotowywane na podstawie jednej gry, może być dość szerokie, może być dość obszerne. Czy wy to w jakiś sposób potem analizujecie i już agregujecie te dane, czy właśnie wszystko może trafić do osoby zainteresowanej? Osoby, które korzystają z naszego narzędzia, mają dostęp do wszystkich tych danych. Oczywiście, tak jak mówisz, zbieramy tych danych naprawdę multum, dlatego znaczna większość graczy ogranicza się do kilkunastu metryk, które analizuje, które najlepiej rozumie, które najbardziej interesują, a my staramy się z tego wyciągnąć i to jest kluczowa kwestia jakby naszego produktu, nie samej technologii, ale już tego, co dostarczamy graczom, żeby z tych setek metryk, które analizujemy, dać im bardzo proste informacje, które każdy gracz, który nie musi interesować się statystyką, nie musi się interesować jakby machine learningiem, po prostu zrozumiał, ok, mój poziom najbardziej cierpi ze względu na taki typ błędu, na taką umiejętność, której nie posiadam albo w której jestem słaby i dlatego dostałem takie treningi, a nie inne. I to jest jakby kluczowy element naszej platformy.
ale oczywiście jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, no to dostarczamy setki metryk, przez które można grzebać i bawić się i analizować. Dla mnie to znaczy bawić się, dla większości graczy wiemy, że to wcale nie jest zabawa dostać tabelkę kilkuset metryk z każdego meczu. No ale Mają informacje, na podstawie których tak naprawdę mogą szkolić swoje umiejętności. dokładnie tak. Czy plany treningowe wy też jesteście w stanie przygotować na podstawie tego, co wcześniej właśnie zostało zanalizowane? Czy one się już też tworzą automatycznie, czy to jeszcze jest taki etap, że niekoniecznie aż tak daleko wychodzicie ze swoim rozwiązaniem? Wszystko tworzy się automatycznie. Na naszej platformie wszystko to jest wypuszczane na produkcję, jest tworzone z myślą o tym, że nie musi mieć żadnego ludzkiego komponentu i nigdy nie robimy nic, co wymaga jakiejś tam ludzkiej pracy. Brzmi, jakby to było po prostu taki duży silnik do zbierania informacji o naszych zachowaniach. Powiedz mi, kto jest takim głównym odbiorcą waszego rozwiązania? Czy na waszej platformie przeważają pojedynczy gracze, czy jednak bardziej federacje są zainteresowane tym rozwiązaniem? Do kogo wy w tym momencie kierujecie swoje narzędzie? Zależy, jak na to spojrzeć. Jeżeli chodzi o ilość odbiorców, no to amatorscy, indywidualni gracze, czy półzawodowi indywidualni gracze są największą grupą. Mamy na platformie zarejestrowanych już ponad 150 000 graczy, także to jest naprawdę gigantyczna ilość, gigantyczna baza danych tych użytkowników. Jeżeli chodzi oczywiście o skalę taką biznesową i skłonność do płacenia, no to rozmowy z federacjami, z profesjonalnymi drużynami to są dużo większe projekty, więc pod względem zainteresowania ilością danych, pod względem zainteresowania skomplikowaniem sztucznej inteligencji, federacje, profesjonalne drużyny czy różne agendy związane z gamingiem, e-sportem są takim największym klientem. Długo już pracujecie nad tym rozwiązaniem? No już ponad 3 lata. Technologia jest dosyć skomplikowana na wielu poziomach. Po pierwsze, wyciąganie danych zajęło nam dużo czasu i też wymagało dostosowania do różnych gier, do różnych silników gier, żeby ta technologia była transferowalna pomiędzy tytułami. Później stworzenie tej całej analityki, systemów sztucznej inteligencji, znowu gigantyczne projekty. Do tego doszło UX, o którym rozmawialiśmy, żeby te wszystkie dane, analizy przedstawić w sposób zrozumiały dla przysłowiowego 13-latka, który gra w Fortnite'a. A poza tym mamy projekty, których może nie widać, wchodząc na naszą stronę, które mamy z różnymi federacjami sportowymi czy drużynami, to znowu są często miesiące pracy dla nich. Powiedz mi, jak w ogóle wpadliście na pomysł, żeby stworzyć takie rozwiązanie? Czy ty wywodzisz się ze środowiska e-gamingowego, czy tutaj jest jakaś inna historia za tym wszystkim? Tak, wodzę się ze sportu, jestem związany z tym środowiskiem ojejku, już prawie 20 lat pewnie. Jest kawałek. To jest kawałek jakby gdzieś tam od czasów Enemy Territory, America's Army, przez Warcrafta trójkę, CSa 1.6. Zawsze byłem w tym środowisku, ale sama decyzja o stworzeniu tej firmy wynikła z tego, że ze znajomymi po prostu graliśmy razem po pracy w CS-a, w StarCrafta, w inne gry. Zastanawialiśmy się, czemu nie jesteśmy tak dobrzy, jakbyśmy chcieli. Stwierdziliśmy, że to na pewno jest jakieś narzędzie, które powie nam, co robimy źle, czemu nasz kolega Piotrek jest najgorszy w drużynie i udowodnimy mu to raz na zawsze. Okazało się, że dobrych narzędzi do tego nie ma, a że byliśmy zespołem, jakby grupką programistów, data scientistów, no to stwierdziliśmy, że to jest super ciekawe zadanie i to jest po prostu problem do rozwiązania, który nas kręci. Potem poświęciliśmy parę tygodni po godzinach po pracy, żeby powyciągać dane, poanalizować je. A kiedy zrozumieliśmy, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania, jesteśmy w stanie udowodnić Piotrkowi, że jest najgorszy z nas w CS-a, to też zdaliśmy sobie sprawę, że skoro my, grając w CS-a po pracy, przy piwie, dla zabawy, byliśmy gotowi poświęcić tyle czasu na to, to pewnie są osoby, które przejmują się tym jeszcze bardziej i powstała z tego firma. Historia jest świetna. To ile was jest w tym momencie w zespole founderskim? W tym momencie jest nas dwóch, jest Mateusz i ja. Zepnęliśmy to w trójkę, teraz jesteśmy we dwóch, a cały zespół firmy to już 19 osób, także no, mocno się rozwinęliśmy. Słyszę, że się rozwijacie, słyszę, że trafiliście z produktem i odpowiadacie po prostu na potrzeby rynkowe. Tak, coraz bardziej to widać. Tak naprawdę e-sport jakby jest wciąż młodym rynkiem, który bardzo szybko ewoluuje, ale przede wszystkim rozwija się w niesamowitym tempie, a szczególnie ostatnie lata od czasu pandemii, kiedy wiele osób zaczęło grać w domach. Ostatnio
Dużo narodowych federacji powstało, komitetów olimpijskich zaczęło poważnie inwestować w e-sport. To też jakby dodało pędu tej branży. No i my na tym korzystamy, bo też jesteśmy w takim unikatowym miejscu, że ktokolwiek, kto potrzebuje dodatkowej wiedzy, potrzebuje właśnie danych, chce obracać się w tym rynku w sposób mądry, w sposób przemyślany, w sposób oparty o wiedzę, a nie tylko wyczucie, trafia do nas, bo mamy jakby tą unikatową ofertę i unikatowe informacje. Czy to jest też tak, że wbiliście się bardzo dobrze w niszę i nie macie konkurencji? Nie powiedziałbym, że nie mamy konkurencji, bo firm i zbierających dane, i robiących analitykę sportową jest trochę. Jest też trochę narzędzi do treningu, może nie opartych o dane, tylko jakąś taką ogólną wiedzę też jest, także to na pewno nie jest rynek, którym nikt się nie zajmuje. Ale z tego, co widzimy, mamy unikalne przewagi konkurencyjne nad naszymi konkurentami. Ilość danych, skala tego, co możemy robić, jest jedną z tych przewag. Powiedziałeś, że jesteście we dwójkę w zespole founderskim. Czy ty i twój kolega to osoby techniczne, czy któryś z was ma bardziej background biznesowy? Generalnie wszyscy mamy background techniczny i w firmie znaczna większość osób jest techniczna. Na początku trochę przez to, że ja zostałem wypchnięty przez inwestorów, zostałem prezesem spółki i naturalnie z rozwojem naszej spółki trochę odchodziłem od tej strony data science, bo Mateusz zajmował się backendem, ja data science. Stopniowo jakby coraz mniej programowałem, coraz więcej rozmawiałem z inwestorami, z klientami. W tym momencie już tylko odświętnie zdarza mi się programować. Z tego powodu trochę ubolewam, a trochę jakby to jest naturalna droga. No i widzę, że najlepiej przysługuje się w tym momencie firmie, rozmawiając z klientami, reprezentując nas gdziekolwiek na arenie międzynarodowej i na tym się skupiam. Także no de facto w tym momencie ja już jestem taką osobą biznesową, sprzedażową. Na tej drodze przemiany tak naprawdę w sumie z osoby technicznej do osoby bardziej biznesowej, która rozwija firmę pod kątem sprzedażowym, co tutaj jest dla ciebie takim największym wyzwaniem? Wydaje mi się, że największym wyzwaniem, zarówno pod względem tej przemiany, powiedzmy, ale też ogólnie pracy osoby zakładającej startup, chyba jest ilość różnych zadań, którą się ma, że nigdy nie ma się takiego poczucia, że mam jakieś zadanie, które muszę zrobić, mogę się na nim skupić, mogę przemyśleć to, co mam do zrobienia, tylko tak naprawdę co godzinę, szczególnie jakby tak mówię, w tym momencie już praktycznie nie programuję, ale jeszcze rok czy półtora roku temu te obowiązki techniczne i sprzedażowe się przeplatały, no i szczególnie wtedy byłem w takim miejscu, gdzie godzinę programowałem, potem godzinę sprzedawałem, po godzinie byłem na rozmowach z inwestorami i zajmowałem się investor relations, potem było zatrudnianie jakiejś nowej osoby do rozwijającego się zespołu. To było dosyć przytłaczające, jakby te zmieniające się konteksty i różne zadania, które ze sobą nie były w ogóle powiązane, poza tym, że dotyczyły naszej firmy. Wydaje mi się, że to w ogóle jest właśnie charakterystyka świata startupowego, że zajmujemy się dużo różnymi tematami właśnie i największym wyzwaniem w tym wszystkim jest po prostu odpowiednie zarządzanie i zadaniami i czasem, który mamy do dyspozycji. W sumie też się z tym zmagam, więc jak najbardziej rozumiem ten problem. Pytanie moje jest, czy odkryłeś jakiś magiczny sposób na to, jak dobrze zarządzać swoim czasem, jak dobrze organizować zadania, żeby właśnie nie pogubić się w tym wszystkim? Chyba nie. Tak szczerze, chciałbym powiedzieć coś mądrego, ale my mieliśmy takie szczęście, że w odpowiednich momentach udawało nam się zatrudniać bardzo dobre osoby. Wiem, że z natłokiem pracy finansowo-administracyjnej nie poradziłbym sobie, gdyby nie przyszła do nas nasza CFO Amanda w odpowiednim momencie. Z pracami marketingowymi też nie poradziłbym sobie w pewnym momencie, gdyby nie dołączyła do nas Joanna, gdyby nie odciążył mnie Bartek czy Paulina z naszego zespołu marketingowego. Wydaje mi się, że to jakby dosyć banalna odpowiedź, że jakby trzeba dzielić się tymi zadaniami z całym zespołem. Poza tym nie za bardzo mam na to odpowiedź. No ja długo się z tym zmagałem i cały czas mam wrażenie, że tej pracy jest bardzo dużo, jest bardzo zróżnicowana. Jeżeli chodzi właśnie o zarządzanie zespołem, czy macie jakiś klucz, jeżeli chodzi o dobór pracowników? Jest coś, na co szczególnie zwracasz uwagę, żeby osoby, z którymi współpracujecie, żeby w ogóle właśnie miały przyjemność z tego, że z wami działają? Jeżeli chodzi o zatrudnianie i generalnie o zespół, jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, bo zajmujemy się fajnymi rzeczami. Połączenie gamingu, technologii, AI, same super rzeczy. Dlatego
zawsze były mi trochę obce narzekanie. Często rozmawia się z osobami z różnych startupów, które mówią, że jakby ciężko jest znaleźć pracowników, że backendowców czy data scientistów to w ogóle na rynku nie ma. Nigdy nie mieliśmy z tym problemu. Zwykle mieliśmy dużo chętnych do dołączenia do zespołu. Staraliśmy się być zawsze dosyć wymagający w procesie rekrutacyjnym. Nie iść na skróty, zawsze jakby dokładnie dowiedzieć się, czy ktoś na pewno zna się na tym, co robi. Ale ponadto tak naprawdę nie mieliśmy tu jakichś sekretnych podejść. Po prostu jeżeli z kimś dobrze nam się rozmawiało, absolutnie nie wymagaliśmy też od nikogo jakby znajomości branży gamingowej. Też zawsze mieliśmy podejście, że łatwiej nauczyć, nie wiem, dobrą osobę od marketingu grania w CS-a czy w Fortnite'a niż Fortnite'owca jak napisać aplikację webową. Czasami właśnie ekspercka wiedza osób, które siedzą po prostu w danym temacie, mogą pomóc, a jeżeli jeszcze jest produkt, który przyciąga. Tak. No i dlatego nigdy nie mieliśmy z tym problemu, dlatego tutaj też nie mam jakiejś prostej odpowiedzi, jak zarządzać zespołem, czy jak rekrutować zespół, ale na razie nam to wychodzi bardzo dobrze. To jeszcze powiedz mi z Twojego doświadczenia, co Ci sprawia największą frajdę w tym momencie w całym rozwijaniu tego biznesu? Ojejku, jest mnóstwo rzeczy, które sprawiają mi frajdę. Od bardzo dawna jestem w tym świecie sportu, także możliwość tworzenia ekosystemu, którym zajmuję się od bardzo dawna, sprawia mi wielką satysfakcję i możliwość poznawania jakichś graczy, którzy byli moimi idolami, czy ciągle są. Z drugiej strony wielką satysfakcję daje mi i mam wrażenie całemu zespołowi rozwój technologii, które rozwijamy i niektóre projekty takie bardziej badawcze, które robimy B2B, czasami są niesamowicie interesujące i naprawdę skomplikowane i to też zawsze jest bardzo ciekawe nauczyć się czegoś nowego, przetestować jakąś nową technologię. No a poza tym praca w naszym zespole, w którym jest super i każdego dnia wchodzenie na kole albo przychodzenie do biura jest po prostu satysfakcjonujące. Potwierdzasz, że atmosfera jest ważna i że to jest dość kluczowe, jeżeli chodzi o rozwój firmy w całości. Oczywiście. Mówisz tutaj, że jesteś ze światem gamingowym, e-gamingowym związany. Jesteś chyba taką osobą, która przekształciła swoją pasję w pracę. Czy w takich układach wychodzisz kiedykolwiek z tej pracy? Zależy jak na to patrzeć. W weekendy lubię w ramach odpoczynku od pracy, która jest związana ze sportem, pograć sobie w gry sportowe i często po godzinach wciąż gram w bardzo wiele gier, ale staram się zachowywać ten balans i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. W moim wypadku przez to, że działamy mocno globalnie w GG Predict, bardzo ciężko jest mi zachowywać taki balans w ciągu dni, tygodnia, często jakby te godziny się wydłużają. To, co staram się robić, no to faktycznie odcinać trochę od tej pracy w weekendy, chociaż ostatnio mamy dużo projektów w krajach arabskich, które mają weekendy w piątki i sobotę, a pracują w niedzielę i potem dostajemy mnóstwo wiadomości i telefonów w niedzielę od nich, także to też coraz słabiej mi wychodzi. Staram się od tej pracy od czasu do czasu odcinać i zachowywać jakiś balans. Skalujecie się w tym momencie. Rozumiem, że nie zamykacie się absolutnie tylko i wyłącznie na rynek polski, no bo mówisz, że jesteście już w krajach arabskich. Które z tych rynków, w których jesteście, właśnie są takimi, gdzie najprężniej ten e-sport się rozwija i gdzie wasze narzędzie jest najbardziej pożądanym? Jeżeli chodzi o tą stronę B2C, to jesteśmy absolutnie globalni. Polska wciąż jest dla nas bardzo dużym rynkiem, bo tutaj najwięcej osób nas zna, mamy kontakty w mediach, także pojawialiśmy się w różnych, czy to artykułach, czy podcastach, ale mamy gigantyczne, wielotysięczne grupy graczy praktycznie z większości krajów zachodniej Europy, ze Stanów, Brazylii, Ukrainy i wielu innych krajów. Jeżeli chodzi o taki biznes B2B, też pracujemy w całej Europie, w Polsce, a ostatnio rynkami, które są dla nas bardzo obiecujące, są kraje arabskie. Tam ostatnio, szczególnie odkąd Arabia Saudyjska ogłosiła taką strategię Wizja 2030, ogłaszali, że e-sport i gaming będą kluczowymi sektorami dla rozwoju kraju. No to jest bardzo dużo inwestycji, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo nowych projektów i też jesteśmy tam aktywni na tym rynku. Jeżeli chodzi o to skalowanie, czy właśnie waszą strategią od początku był fokus na bycie globalnym, czy jednak myśleliście na początku, że zobaczymy, co wyjdzie w Polsce, a potem pójdziemy dalej, czy to jednak samo z siebie, z racji tego, że e-sport jest dość takim międzynarodowym sposobem na prowadzenie rozgrywek, no to tutaj nie ma granic, więc czy to samo przez się rozumiało się, że wasze rozwiązanie będzie bardziej globalne? Od samego początku byliśmy globalni. Stronę od razu uruchomiliśmy tylko po angielsku, gdzieś
pół roku czy rok po uruchomieniu naszej strony dopiero przetłumaczyliśmy ją na język polski. Nigdy nawet nie myśleliśmy o tym, żeby nasza strona, czy żeby nasze usługi były targetowane na jakiś kraj. Później testując na przykład kampanie marketingowe, czy jakieś targetowanie użytkowników, no to już robiliśmy z jakąś tam geografią, ale strona od samego początku i nasze współprace od samego początku były nastawione na globalny rynek i nigdy nie myśleliśmy o sobie jako o firmie, która skupia się na którejś części świata i to od samego początku rozmawialiśmy z ludźmi od Stanów po Chiny. To jak to jest zarządzać globalną firmą z Polski? W naszym przypadku dosyć łatwo, bo w e-sporcie wszyscy są nauczeni komunikacji online, rozmów przez TeamSpeaka, Discorda i inne platformy. Wydaje mi się, że nasza branża jest pod tym względem super wygodna i korzystamy z tego i prawie nigdy nie mieliśmy jakichś takich sytuacji, żeby bycie z Polski, bycie tutaj utrudniło nam jakiekolwiek kontakty biznesowe. Powiedz mi, gdzie byś chciał, żeby ta firma była za kilka lat, nie wiem, za 5? Jak w ogóle sobie wyobrażasz branżę gamingową i jak sobie wyobrażasz rozwój waszej firmy na przestrzeni najbliższych kilku lat? Naszym marzeniem od samego początku było być takim hubem dla graczy, czyli jeżeli ktokolwiek stwierdzi, że lubi grać w dowolną grę e-sportową, chce być w nią lepszy, chce się rozwijać, chce budować sobie jakąś społeczność w tej grze, to żeby przychodził na naszą platformę. I ten cel ciągle nam przyświeca, pomimo że mamy też dużo projektów bardziej związanych z B2B, to ciągle rozwijamy się w tym kierunku. Szczególnie ostatnio bardzo szybko ściągamy nowych użytkowników na platformę, na nasze mapy treningowe, nasze training huby. No i mam nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, że to nie tylko jakieś tam wizja czy marzenie, tylko że faktycznie jesteśmy takim globalnym hubem dla wszystkich graczy. A za tym idąc też dla drużyn i dla wszystkich innych organizacji związanych z gamingiem, ze sportem. A w kontekście tym technologicznym, jeżeli chodzi o algorytm, czego chcielibyście, żeby on się jeszcze nauczył? Czy on już w tym momencie jest tak dobry, że tak sprawnie i szybko realizuje czy analizuje dane, które już są, że już nie ma nic do poprawy tam? Zdajemy sobie sprawę, że technologicznie to nigdy nie będzie skończona robota i super humor gituwa pora na CS-a. Zawsze w miarę rozwoju gamingu, ale to jakby odnosi się do każdego sportu, zmienia się jakoś meta, zmienia się podejście do tego, jak się gra, a to będzie wymagało nowych metryk, nowych statystyk, nowych analiz. Zawsze będzie coś do poprawy, bo zawsze nowe osoby przyjdą, które mają inne podejście do patrzenia na produkt, do rozumienia statystyk czy różnych wykresów, także to jest coś, co ciągle się będzie rozwijało. No jakby może nie wchodząc w jakąś naszą roadmapę, po prostu wiemy, że będziemy rozwijać się na kolejne gry, na kolejne analizy, ale też zawsze będziemy się dostosowywać i wchodzić głębiej w poszczególne sceny sportowe do poszczególnych grup odbiorców, żeby dostarczać im coraz lepszą wartość i żeby to było coraz ciekawsze. Brzmi, jakby ten rozwój wasz był zaplanowany na jeszcze bardzo długi czas. Z jednej strony mamy zaplanowany rozwój na daleko w przód, a z drugiej strony, tak jak cały e-sport jest dynamiczny, czasami nawet trochę chaotyczny, tak samo nasze plany są elastyczne i dostosowują się do tego, co dzieje się na rynku i jakie zmiany następują z premierami nowych gier, z nowymi turniejami, z nowymi wydarzeniami. Fajnie się ciebie słucha, ponieważ słychać, że po pierwsze lubisz to, co robisz, lubisz to, czym się zajmujesz i lubisz działać w tym obszarze, więc czy twoim zdaniem właśnie ta pasja jest potrzebna, żeby działać w tym startupowym świecie? Na pewno bardzo pomaga. Nigdy nie pracowałem w taki sposób, żeby nie obchodziło mnie to, co robię, także nie wiem, czy dałoby się tak poradzić, no ale na pewno dużo lepiej się zmotywować do tej pracy, jeżeli lubi się to, co robi i samemu chce się zobaczyć, co wyniknie z jakiegoś reinforcement learningu, czy jakiejś kolejnej sieci przewidującej wyniki meczy. Jakbyś miał dać jedną radę osobom, które są na początku drogi biznesowej, czyli mają pomysł i chciałyby wejść w świat startupowy i po prostu zacząć rozwijać swój biznes, swój produkt, co byś takim osobom powiedział? Ojejku, to jest bardzo trudne pytanie. Chyba nie ma takiej jednej porady. No wydaje mi się, że po prostu trzeba spróbować coś zrobić, zobaczyć, czy to jest fajne. Jeżeli chodzi o pierwsze kroki, to zrobić coś, o czym się myśli w dosyć prostej formule i samemu ocenić, czy to jest fajne, czy samemu chciałoby się z tego korzystać. U nas to chyba się sprawdziło na początek.
No na pewno mieliście ten pomysł. No i w sumie tak naprawdę od niego zaczęliście i na tym budujecie. I wydaje mi się, że jeszcze trochę ciekawych projektów macie przed sobą do zrealizowania, żeby w ogóle właśnie mieć sukces biznesowy i żeby to wszystko się dalej rozwijało. Czujesz się w ogóle już w tym momencie człowiekiem sukcesu? Raczej nie, nigdy o tym nie myślałem. Nie powiedziałbym tak. Ale lubię to, co robię, więc jest okej. Nie pozostaje mi nic innego, żebyś dalej z taką pasją rozwijał produkt, walczył czy działał biznesowo w Arabii Saudyjskiej, w Europie Zachodniej, no i w Polsce też czasami. Dziękuję bardzo. Na pewno będziemy się dalej starać, rozwijać i mam nadzieję, że jeszcze wielokrotnie ty i wszyscy słuchacze usłyszą o naszych projektach i o tym, co robimy. Też mam taką nadzieję. Trzymam za Was kciuki i do zobaczenia znowu gdzieś kiedyś.